spawnu. Mamy Corpse Patrol, wobec tego przychodzi do nas Crowdbiter, Rodgunner i Axe Trooper. Takie oto trio pojawi się w miejscu. 2. Już stosujemy się do wyznaczenia, do wyznaczonych na nowej karcie spawn pointów. Wobec tego ustawimy wszystkich z tej strony. Co jest ważne, nasza nowa karta misji wprowadza nowy efekt środowiskowy na kaflu, którego dotyczy. Jednocześnie stary efekt, czyli ciężka mgła, dotyczy tylko i wyłącznie tego kafla, na którym był rozgrywany. Co robi ten efekt? Na naszym kaflu misji rozpylony jest gaz, który wprowadza w szał wszystkie jednostki na tym kaflu, wszystkie miniony, wszystkich komandosów i dokładają oni zieloną kostkę przy ataku w walce wręcz. Ok, fazę deploymentu mamy, fazę spawnu mamy za sobą. Wobec tego przechodzimy do fazy komandosów. Faza komandosów. Zaczniemy od Vince'a. Wykona akcję ataku, walki wręcz za pomocą noża w Crowdbitera. Wobec tego bierzemy jedną białą, jedną zieloną kostkę i spróbujemy go usunąć. Znakomicie. 6. Wystarczy w zupełności, żeby wbić to jedno obrażenie i odesłać powrotem w niebyt tego Crowdbitera. To była jego pierwsza akcja. Drugą akcją pójdzie sobie dalej. Raz, dwa, trzy. Ok, teraz przejdźmy do Lidii. Lidia, dzierżąc wyrzutnię rakiet w dłoniach, spróbuje usunąć tych dwóch oto przeszkadzających Rodgunnerów. Wobec tego sprawdźmy zasięg. Zasięg mamy raz, dwa, trzy w obu przypadkach i pierwszą akcją strzeli w Rodgunnera. Bierzemy 3 kości. Jeden, jeden i 2. Co możemy z tym zrobić? Broń posiada zdolność crack hit, więc możemy sobie tę dwójkę podbić na trójkę i to już w zupełności wystarczy, żeby skutecznie usunąć naszego przeciwnika. Oprócz tego 2 jedynki odpaliły nam zdolność Shred i gdyby ten potwór posiadał jakiś pancerz, to moglibyśmy usunąć ten pancerz. Robi się to tak, że kładziemy specjalny żeton na kartę przeciwnika i on znaczy to, że ma usunięty pancerz. Więc usuwamy model, kładziemy żeton amunicji wystrzelonej i drugą akcją zrobimy to samo. 3 kości i tu już jest spektakularny wynik i shred i 3 trafienia. Odesłaliśmy w niebyt kolejnego przeciwnika. Komandosi wykonali swoje akcje, przejdźmy dalej, faza enemy i zacznijmy od naszych jedyneczek, czyli Axe Troopera i Crowdbiter. Oni idą 3 w kierunku naszych wrogów, następnie Rodgunner i Red Eye Hans idzie 3. Raz, 2, 3. Zakończyliśmy fazę wroga. Sprawdźmy, czy wykonaliśmy cele misji. Nie. Naszym celem misji tutaj oczywiście jest dotrzeć do tego punktu na mapie, odkryć 2 znaczniki i następnie znacznik wyjścia informuje nas, że żeby wykonać misję, wszyscy bohaterowie muszą znaleźć się w sąsiedztwie tego żetonu. Przejdźmy do fazy spawnu. Zacznijmy nową turę. Jest proste. Lone Wolf, czyli jeden samotny zombiak wyskakuje na nas. W którym miejscu? W 4. 4 jest tutaj. I to była faza spawnu. Usuniemy znaczniki. Przejdźmy do fazy komando. Co możemy zrobić? Vince tutaj spróbuje pozbyć się tego zagrożenia, więc swoją akcją wykona strzał. Przed strzałem jego broń pozwala mu zrobić dash, więc przemieści się jedno pole obok. Wystrzeli w kierunku Rodgunnera. Bierzemy 2 kości.
zasięg raz, dwa, trzy. Na zasięgu 3 dodajemy jedną czarną. Jedną czarną dodajemy również za to, że znajdujemy się na maksymalnym zasięgu broni, ale dodamy również zieloną ze zdolności Vince'a. I taką oto pulą sobie rzucimy. Czarna piątka, czarna czwórka, ale znakomicie. Mamy tutaj szósteczkę, więc piątka kasuje trójkę, czwórka nam przepada i te wyniki w zupełności wystarczą na to, żeby pozbyć się zagrożenia. I teraz tak, dodajemy ostatni żeton amunicji, ale ponieważ posiadamy żeton przeładowania, możemy go odrzucić, żeby nie usuwać broni, która straciła już amunicję, broni specjalnej oczywiście, tylko pozbywamy się jego znaczników wystrzelonej amunicji. Dzięki temu Vince w dalszym ciągu sieje popłoch ze Slagstormem w ręku. I to była pierwsza akcja Vince'a. Drugą akcją podejdzie sobie bliżej. Raz, dwa, trzy. Dobra. Przejdźmy sobie teraz do Lidii. Lidia podejdzie 3 w kierunku celu naszej misji, czyli 2 znaczników i Hansa. Hans tutaj będzie robił duże problemy, wobec tego zastawimy na niego pułapkę. Lidia drugą akcją wejdzie w centry. I to była faza komando. Przejdźmy dalej do fazy wrogów. Zacznijmy od tego najmniejszego zagrożenia, czyli ruszmy sobie Axe Troopera oraz Crowdbitera, następnie Rodgunner. W tym momencie Lidia mogłaby uruchomić sentry, ale nie zrobi tego, poczeka na Hansa i Hans przemieści się 3, raz, dwa, 3 i w tym momencie po zakończeniu jego działania Lidia wyda żeton sentry i skorzysta z ostatniego pocisku w swojej wyrzutni rakiet. Sprawdźmy zasięg. Raz, dwa. Na zasięgu 2 nie ma żadnych modyfikatorów, więc bierzemy 3 kości i liczymy na bardzo szczęśliwy rzut. Sprawdźmy, ile musimy wyrzucić, by Hans został trafiony. 4. 4 plus. Dobrze, więc mamy 1 szóstkę oraz ze zdolności Crack Hit możemy sobie podbić 1 trójkę do 4. To daje nam 2 trafienia ze zdolnością Pierce. Wobec tego Hans otrzymuje 1 obrażenie. Pierce powoduje że ignorujemy 1 punkt pancerza. Hans ma tych punktów 2. I dokładając 3. żeton, ściągamy użytą broń Lidii i karta wraca z powrotem do talii Special Gearu. Ok, posprzątamy sobie tutaj troszeczkę. Ściągniemy użyte żetony akcji i zaczniemy nową rundę od spawnu. Skauci, Rodgunner, Crowdbiter. Sprawdźmy, gdzie oni się pojawią. 4, niebezpiecznie blisko. Ale na tyle blisko, by Vince poradził sobie z nimi swoim Slagstormem. Teraz będą działy się rzeczy bardzo ciekawe. Popatrzcie na to. Zaczniemy od Lidii w fazie komando. Lidia swoją pierwszą akcję wyda na to, żeby zaatakować Hansa za pomocą Panzerbitera ze zdolności Dash. Lidia może przemieścić się o 1 pole i zaatakować wręcz swój cel. Wobec tego bierzemy 3 białe kości. Gaz, który jest rozpylony na tej strefie kafla, dokłada nam zielony. Sobie posprzątamy i zobaczymy, co się stanie. Pięknie. Dobra. Przede wszystkim tak. Mamy efekt krytyczny. Efekt krytyczny mówi, że Shred 2 powoduje to, że pozbywamy się 2 punktów pancerza na Hansie. Wobec tego całe obrażenia, które on będzie dostawał, wchodzi prosto w ciałko. I teraz tak, zadaliśmy mu kolejne 2 obrażenia i to wystarczy,
żeby Hansa zabić. Odsyłamy go w niebyt, ale to nie wszystko. Karta Hansa mówi, że jeżeli on zostanie pokonany, to wtasowujemy jego kartę do spawn decka. Jest i Hansik. Potasujmy, przetasujmy. Więc Hans ma szansę wrócić. To była pierwsza akcja Lidii. Teraz swoją akcję wykona Vince. I Vince również zaatakuje, zrobi sobie dash ze swojej broni i strzeli w Rodgunnera. Wobec tego znów bierze dwie kości. Białą za zasięg, jest w zasięgu 2 oraz zieloną ze swojej umiejętności. I zobaczmy, co się stanie. Szósteczka, mamy crack hit, możemy sobie podbić białą również do szóstki z piątki. I mamy trafienie, trafienie oraz efekt krytyczny, więc trafieniem zabijamy tego przeciwnika, odpalamy spread, kasujemy kolejnego i to była pierwsza akcja Vince'a. Dołożymy sobie po strzale oczywiście żeton łuski i teraz możemy się zastanowić, co dalej, czy wrócimy do Lidii, czy coś Vince zrobi. Dołożymy również ammo na Panzerbitera po ataku. Przejdźmy do kolejnych akcji Vince'a. Vince sobie podejdzie, raz, dwa, trzy swoją drugą akcją, a Lidia wystrzeli z pistoletu w kierunku Axe Troopera. Więc bierze dwie kości, na zasięgu, raz, dwa, trzy, mamy kolejną zieloną kość, dokładamy, nie przepraszam, zieloną kość mam na dwójce, ale dokładamy i tak zieloną za jej zdolność specjalną z pistoletu, strzelimy, 5-5, kryt, deadly, wystarczy w zupełności, by go kropnąć. I to była druga akcja Lidii. Przejdźmy teraz do fazy enemy. Po strzale położymy oczywiście jeszcze żeton łuski po pocisku. Przejdźmy do fazy enemy. Sprawdźmy, czy może nas zaatakować i ugryźć Crowdbiter. Nie, więc musi podejść 3. Raz, dwa, 3. Następnie Rodgunner. Raz, dwa, 3, 4. Czy ma zasięg? Swoim karabinem ma, jak najbardziej. Wobec tego bierzemy dwie białe kości oraz na maksymalnym zasięgu dokładamy również czarną i zobaczmy, czy uda się zranić, ale oczywiście, ponieważ jeszcze Lidia jest w zwarciu z innym zombiakiem, z sojusznikiem, więc za to dokładamy również czarną kość. Więc zobaczmy, co się teraz stanie. Dwie czarne szóstki kasują absolutnie każdy trafiony wynik, ale no i tak nie byłby trafiony, ponieważ trafia na piątce, co nie zmienia faktu, że szóstki kasują wszystkie białe. Peszek. To była faza enemy. Czy udało się spełnić cele misji? Absolutnie nie. Sprawdźmy, co w kolejnej rundzie na nas czeka. Zacznijmy od spawnu. Znów skauty. Rodgunner, Axe Trooper. Rodgunner, Axe Trooper. I gdzież to oni się pojawią? 4. Zróbmy tak, zróbmy tak. Karta do discardu. Ok, przejdźmy teraz do fazy komando. I zaczniemy sobie, jeszcze po drodze zapomnieliśmy o tym, po drodze Lidia spróbuje kropnąć pazurami cel, który jest razem z nią, więc znowu bierzemy 3 białe kości z bazy z broni, jedną za gaz, który tutaj wszyscy wdychają na tym kaflu i zobaczmy, potrzebujemy trójeczki, jest ich bardzo dużo. Wystarczy szóstka w sumie. Dwójkę możemy podbić na... Nie możemy, nie ma tej zdolności, więc wystarczy tylko szóstka i udało się zrobić wszystko, co trzeba. Następnie Lidia spróbuje strzelić do Rodgunnera. Weźmy sobie dwie kości na zasięgu. Raz, dwa, trzy, 4. Jest czarna kość, ale Lidia ją ignoruje ze zdolności, którą posiada, ale dokładamy zieloną, bo jest zdolność obsługi pistoletów. Na to pozwala. 6-6. Znakomicie. Mamy tutaj
efekt krytyczny deadly, więc w sumie z krytykiem zadaliśmy 3 obrażenia, to o 2 za dużo wystarczy, by go ściągnąć. I to była jej druga aktywacja. Oczywiście nie zapominajmy o amunicji. Ach, jeszcze Vince. No tak. Vince również zaatakuje. Zrobi sobie dasha ze swojej broni, co pozwoli mu wejść w zasięg raz, dwa, trzy. I wykona atak również 2 na zasięgu 3. Ma czarną oraz zieloną ze zdolności. Mamy taki rzut. Czarna dwójka jest w stanie skasować tylko 1. Z crack hita możemy podbić sobie 4 do 5. I odpala nam się również spread. Wobec tego 5 kasuje nam główny cel, a spread kolejny sąsiedni. I to była pierwsza akcja. Drugą akcją Vince sobie podejdzie raz, 2, 3. I to by było na tyle. Przejdźmy do fazy enemy, których nie ma na stole. Tutaj w międzyczasie dodaliśmy jeszcze amunicję. Przejdźmy do kolejnej rundy i zacznijmy od spawnu. Lone Wolf, Deathmaul. Mamy jednego gościa z wysokim zagrożeniem. 5. Niebezpiecznie blisko. I cóż on robi? Ma 2 punkty życia, trafiamy go na 5 i oprócz tego wzmacnia ataki sąsiednich zombie, więc przejdźmy do fazy komando. To jest zadanie dla Lidii, żeby się go pozbyć. Wobec tego Lidia sobie podejdzie 3, tak żeby wejść sobie w zasięg 2. Tutaj ją postawimy. To była pierwsza akcja. Drugą akcją będziemy strzelać. Na zasięgu 2 Lidia dostaje dodatkową zieloną kostkę, 2 białe z broni i zieloną także z jej zdolności specjalnej. I potrzebujemy 5, żeby zadać mu bobu. Bardzo ładny wynik, znakomicie. 2 szóstki i jeszcze 6, więc wystarczająco. 1 szóstka, 1 obrażenie, 2 obrażenie, dodatkowo jeszcze deadly odpala nam, więc sumarycznie zadaliśmy mu 3 obrażenia, wystarczyło 2, więc Deathmaul pada martwy ponownie. To była druga akcja i dokładamy również żeton amunicji. Vince w swojej akcji zbierze znacznik, idąc 3 i będzie mógł tego użyć, żeby wyleczyć swój punkt życia i to zrobimy. Wydamy punkcik z power-upu i usuniemy 1 ranę z jego karty. To była jego pierwsza akcja. Drugą akcją podejdzie sobie na punkt i będzie czekał do następnej tury. Nie mamy już fazy enemy, ponieważ nie mamy żadnego wroga na stole. Wyczyściliśmy wszystko, zanim zaczęli się ruszać. Przejdźmy więc do nowej rundy, czyli od fazy spawn. Corpse Patrol. Tu zaczynają się znowu schody, bo wychodzi nam ponownie Deathmaul, Axe Trooper, Crowdbiter. Sprawdźmy gdzie, czy gdzieś blisko, gdzieś daleko, czy będzie to miało wpływ na tę fazę. 5. Wow, niebezpieczne. Vince jest za daleko, by mógł w jakikolwiek sposób wspomóc Lidię w obronie. Przejdźmy do fazy komando. Dobrze, to zrobimy tak, że Vince podejdzie sobie 3, raz, 2, 3 i spróbuje wziąć centr. Nie spróbuje, po prostu to zrobi. Następnie Lidia spróbuje skasować ostatnim strzałem w magazynku Deathmaula, ponieważ jest on tutaj dużym zagrożeniem i jego sąsiednie modele również stają się mocniejsze poprzez to, że dodają zieloną kostkę do swoich wszystkich ataków. Lidia znowu formuje swoją pulę, ma 2 kości z bazy, 2 za zasięg, 2 także ze swojej zdolności, zieloną, przepraszam, ze swojej zdolności
i zobaczmy, czy uda się zrobić to w ten sam sposób, co poprzednio. Tu już jest dużo gorzej, ponieważ trafiamy go na piątkach, ale uda się coś z tego wykręcić, ponieważ z czwórki możemy zrobić piątkę, więc to już wystarczy za pomocą zdolności Crack Hit naszej broni. I tu już jest para. I para jedynek, nawet jeżeli to jest strzał nietrafiony, nadal odpala nam zdolność specjalną, krytyczną tym razem. Jest to Deadly, który powoduje, że ten strzał zada dodatkowe obrażenie, więc w zupełności wystarczy, by pokonać Deathmaula. W następnej akcji Lidia użyje swojego Panzerbitera i podejdzie jeden po to, by zaatakować Panzerbiterem tego oto Axtroopera. Więc bierzemy sobie 3 kości białe oraz jedną zieloną, ponieważ cały czas wdychamy gaz. I jest bardzo dobry wynik. 2 trafienia, efekt krytyczny, zdzieramy z niego wszystko, szaty i też resztki godności, którą ma. Cyk, załatwiony. Druga akcja, położyliśmy już amunicję i to by było na tyle. Faza komando za nami. Przejdźmy do fazy wrogów. Został nam na stole Crowdbiter, który podejdzie sobie do Lidii i ją zaatakuje według jego schematu zachowań. Weźmie sobie białą, zieloną, a także czarną wymaganą po ruchu i dodatkową zielone, bo również jest w strefie działania gazu. Więc zobaczmy, co się tutaj stanie. Stało się to, że czarna kasuje białą, a zielone nie robią nic, bo są kości umiejętności. I teraz tak, po tym, że jak Crowdbiter wykona swoją opcję, mamy mamy opcję wykorzystać żeton Sentry Vince'a i to zrobimy. Sentry, budujemy pulę, białą, 2 białe, zieloną z jego zdolności, czarną za to, że jest na maksymalnym zasięgu oraz czarną drugą za to, że Lidia znajduje się w zwarciu z celem. Zobaczmy. Tu jest bardzo dobry rzut. Jedynką możemy wyrzucić dla zasady czarną i tutaj mamy znowu 2 trafienia oraz krytyk. Kasujemy cel, wystarczy w zupełności. Przejdźmy do nowej rundy. Ok, nowa runda. Posprzątajmy sobie jeszcze znaczniki. Zaczniemy od rzeczy stałej, czyli spawn. Tutaj mamy dużą chmarę. Mamy 2 Rodgunnerów oraz 2 Axtroopera i Crowdbitera. Rodgunner, Axtrooper, Crowdbiter. I sprawdźmy sobie również, gdzie oni się pojawią. 2, jesteśmy tutaj. Ciebie tu, Ciebie damy tu. Ok, ta sprawa jest załatwiona. Przejdźmy do akcji komandosów. Zacznijmy od Vince'a. Vince w jednej akcji sobie podejdzie tutaj, w drugiej podejdzie sobie tutaj. Stoi już na znaczniku, który będzie mógł w następnej turze, w następnej rundzie odkryć. Teraz Lidia. Lidia sobie również pobiegnie. 1, 2, 3 oraz tutaj 1, 2, 3. To była faza komandosów. Przejdźmy do fazy enemy. Nikt nie ma zasięgu z wrogów, więc możemy zacząć ich przesuwać. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I ten 1, 2, 3. Ok. Mamy fazę wrogów za sobą. Nie wykonaliśmy jeszcze misji. Mamy nieodkryte 2 znaczniki obiektywów. Zacznijmy nową rundę i sprawdźmy, co kryje się w spawn decku. Lone Wolf, czyli jeden samotny Grave Gunner. I zobaczmy, gdzie ten byku pojawi się. 5 jest tutaj. Dobra, mamy fazę spawnu za sobą. Przejdźmy do fazy komando. Tutaj Vince jako pierwszy
Jeszcze ściągnijmy sobie żetony, oczywiście, dla porządku. Vince spróbuje podnieść znacznik, na którym stoi. Weźmy sobie 2 kości białe i zróbmy skill check. Nie udało się, drugą akcją ponowimy. Zobaczmy, czy się uda. 4 jest, 1, 4 było blisko. Vince dałeś z siebie wszystko. Znakomicie, mamy tutaj znacznik Special Gearu i znów rozłóżmy 3 karty. Adrenalinka, Speedjet oraz Death Hole, ciężki karabin maszynowy. Co tutaj zróbmy? Z tego weźmy może sobie... weźmy Death Hole'a, bo dlaczego by nie? I ta karta zastępuje nam już prawie wyczerpanego Slagstorma. Kładziemy na jego broń do walki wręcz i jego również tutaj wtasowujemy. Dobra, pierwszy objective tej karty misji został wykonany. Przejdźmy teraz do Lidii. Lidia swoją pierwszą akcją oczywiście również spróbuje pozyskać ten objective, co znaczy, że w tym momencie oni stoją przy bramie i w panice naciskają guzik. 5, udało się. Lidia za pierwszym podejściem zebrała znacznik, tutaj również jest Special Gear, Reaper, Hellspike Rocket Launcher i następna piła. Weźmy wyrzutnię rakiet, przyda się w zupełności w trakcie spotkania z bossem, który już za chwilę. Tutaj oczywiście też usuwamy sobie znaczniki z tej karty. Darmowe przeładowanie. I co? I Lidia sobie wejdzie jeszcze w centry, bo dlaczego by nie, drugą akcją. Ważne jest to, że musimy dograć całą rundę do końca, zanim sprawdzimy stan misji i czy ona została wykonana. Więc tutaj będziemy jeszcze zaatakowani. Axe Trooper. Dwie białe, 1 czarna, druga czarna za to, że zaatakował po ruchu oraz gaz cały czas wisi w powietrzu. Zobaczmy, co się stanie. I tak, 6 kasuje nam 5, 4 kasuje nam 2, więc Vince jest cały, nie został trafiony. Kolejny, 1, 2, 3. Czy Lidia wyda żeton? Nie, jeszcze nie. Kolejny, 1, 2 i ten już może strzelić, więc bierze 2 kości i 1 czarną, ponieważ jego cel jest w zwarciu. 5 i 6 to są 2 trafienia prosto w klatę Vince'a. 1 obrażenie zostaje pochłonięte przez punkt pancerza, który posiada i dostaje 1 obrażenie. Czy coś tutaj może zrobić Lidia? Jeszcze nie, poczekamy na aktywację ostatniego, albo już w sumie teraz zróbmy. Lidia wyda swój żeton, żeby zaatakować. Wybiera broń, którą zaatakuje i będzie to granat. Weźmy go sobie tutaj. Granat posiada 2 białe kości w zasięgu. Tutaj sobie weźmiemy, czyli 1, 2. Nie ma żadnego modyfikatora, więc mamy 2 białe kości i rzucamy. Z racji tego, że granat posiada zdolność Blast, wszyscy w zasięgu 1 od celu otrzymają 1 obrażenie. Cel otrzyma obrażenia z białych kości. To jest 2. Jeszcze jest knockback, można kogoś odsunąć, ale nie potrzebujemy tego. Zaraz zrobimy, dobra. Jest knockback i od celu wszyscy dostają 1 obrażenie, ponieważ jest tutaj blast. Więc ten dostaje 1, ten dostaje 1, ten dostaje 1. Vince jest poza zasięgiem rażenia granatu.
i ściągnęliśmy całą trójkę za pomocą potężnego granatu. Przejdźmy do aktywacji kolejnego Roadgunnera. Jest raz, dwa i więcej nie może zrobić, ponieważ nas nie widział wcześniej. Na samym końcu mamy Gravegunnera i on ma zasięg potężny 5. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Może do nas strzelić. Tak, dobrze liczę 5, ok. Są 3 kości, na zasięgu 5 dostaje również 2 czarne kości i zobaczymy, co się będzie działo dalej. I tutaj uzyskałby jedno trafienie, ale niestety czarna kość karna neguje ten wynik i Lidia nie zostaje trafiona absolutnie. Następnie po strzale Gravegunner porusza się 2. To była faza enemy. Przejdźmy do fazy podsumowującej turę. Wykonaliśmy nasze obiektywy. Dobra, słuchajcie. Udało nam się zrobić drugi cel, engagement. Odkryliśmy kartę finale, którym jest bunkier. W tym bunkrze mamy specjalną arenę, na której będzie toczył się nasz boss fight. Na naszych bohaterów czeka już boss, jest to Wunderwaffe. Nasi bohaterowie pojawiają się również w sąsiedztwie entry pointa. I w takich warunkach oto będzie rozgrywał się ten widowiskowy pojedynek. Dodam jeszcze, że specjalnym efektem środowiskowym tego kafla jest Shockbolt, który mówi, że wszystkie bronie z traitem Blast rzucają dodatkową białą kością. Jakie tu jeszcze mamy zmiany? Spawn deck usuwamy. Naszym głównym zagrożeniem jest boss i jego karty zachowań, które sobie przetasujemy. Ok, i co musimy z nim zrobić? Na planszy znajdują się wszystkie tokeny, które do tej pory widzieliście, ale są 2 nowe. To są Interact tokeny. Te tokeny reprezentują konsole, które nasi komandosi muszą wcisnąć, żeby ograniczyć pole siłowe naszego bossa. Każdy taki wciśnięty guzik na tej konsoli obniża wartość pancerza bossa o 1. Zaczyna z 4. Jeżeli to zrobimy, kładziemy na jego karcie specjalny Shred token. I w trakcie boss fightu mamy standardową kolejność rozgrywania faz, więc zaczynamy sobie od karty bossa, by sprawdzić, jak on zachowa się w tej rundzie. Override Charge. W fazie spawnu rzucamy sobie kością, by postawić 2 Roadgunnerów. Nasz boss siedzi po prostu w tej maszynie i woła swoich pomocników, przydupasów i wszystkie podległe mu słabsze miniony. 2. Wyskakują tutaj. 1, drugi. Co jest ważne w tej karcie? Karta ma 2 motywy, w których się odpala, zarówno w spawn phase, które miało miejsce teraz, a w enemy phase dostanie swój schemat zachowań z tej karty i będzie robił wszystkie rzeczy, które są tutaj rozpisane. Ok, mamy fazę spawnu za sobą, przejdźmy do fazy komandosów. Zacznijmy od Vince'a. Naszym celem jest kliknąć te 2 konsole, więc zobaczymy, co stanie. To jest 3, to jest jedna akcja. Drugą akcją również sobie podejdziemy. 3, 2 sobie podejdziemy. Lidia. 1, 2, 3. Podejdzie sobie następne 3. 1, 2, 3. Coraz bliżej. Żeby kliknąć ten guzik na konsoli, trzeba być w sąsiedztwie tego znacznika. Nie można wejść na niego, co reprezentuje czerwona ramka tego znacznika. Ok, mamy fazę komandosów za sobą. Przejdźmy do fazy enemy. Na początku standardowo ruszają się nasi minioni, w tym przypadku Roadgunnerzy z zagrożeniem 2. Więc zobaczmy. 1, 2. Czy jest w zasięgu 4? 1, 2, 3, 4. Jak najbardziej. Więc zobaczmy, czy Roadgunner
ze swojego SMG jest w stanie uszkodzić Vince'a. Piąteczka czarna kasuje czwórkę. Dwójka nie jest w stanie nic zrobić. Strzał jest nieudany. Kolejny. Raz, dwa, trzy, cztery. Zasięg ma jak najbardziej i taka sama sytuacja. Dwie białe, dwie czarne. I zobaczmy, co tutaj się stanie. Również niefortunny dla niego rzut. Szóstka kasuje piątkę. Trójka nie jest w stanie nic zrobić. Pudło. Zobaczmy teraz, co musi zrobić boss swoją szarżą. Boss w swoim schemacie zachowań musi podejść 4 do najbliższego wroga i zaatakować wręcz, a jeżeli nie może, to po prostu idzie 4. Zobaczmy, gdzie jest bliżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Lidia ma bliżej, więc musi podejść sobie 4 w jej kierunku. Raz, dwa, trzy, 4. Ustawiamy frontem do celu. I to by była faza enemy. Tak, przejdźmy do spawn phase. Zobaczmy, co nasz boss tutaj zrobi. Blast Burst. W spawn poincie, którym wyskoczy nam Blast Walker. Trójeczka. Jest tutaj nasze zagrożenie. I następnie w fazie enemy nasz boss będzie strzelał za pomocą całego wiadra granatów. Przejdźmy do fazy komando. Vince jako pierwszy podejdzie sobie do konsoli i spróbuje ją kliknąć. Wobec tego musimy wykonać skill check. Interact token na 4+. Odkrywamy. 1, 2. Nie udało się. Zobaczmy, co Lidia ma do powiedzenia. Lidia również spróbuje nacisnąć guzik. 3 kości. 4. Dwójka, dwójka, czwórka. Udało się. Wobec tego, że ściągnęliśmy ten żeton, na karcie bossa ląduje jeden token. I on informuje, że ma jeden punkt pancerza mniej. Następnie Lidia użyje wyrzutni rakiet. Z przyłożenia prosto w martwą czaszkę Wunderwaffe. 4 kości oraz 1 zielona. Zobaczmy, co się stanie. Szóstka, szóstka, dwójka, dwójka, trójka. Potrzebujemy, by go trafić 4. Crack hit pozwala nam to zrobić. I teraz co się dzieje? Mamy 2 efekty krytyczne. Każdy z nich odpalamy raz. Wobec tego podwójny shred i pozbywamy się 2 punktów pancerza w Wunderwaffe. Mało tego, każda z tych kości zadaje również obrażenie, ponieważ zasada Pierce 2 ignoruje 2 punkty pancerza. W Wunderwaffe został ten punkt 1, wobec tego lądują 3 punkty obrażeń na bossie. Wszystko dzięki szczęściu znalezionego sprzętu. I Rocket Launcher Hellspike wraca z powrotem do talii. Przejdźmy do fazy wroga. Zaczynamy od Rodgunnerów. Rodgunnerzy mają zasięg, więc wykonają strzały w kierunku Vince'a. Wobec tego zbudujemy sobie pulę 2 białych oraz zielonej, ponieważ zaczyna on strzał. Bardzo dobry rzut, na nieszczęście dla Vince'a, ponieważ strzał krytyczny ma deadly, więc zada dodatkowe obrażenie, więc 5 generuje już trafienie i deadly skryta daje dodatkowe. 1 punkt obrażenia zostaje wchłonięty przez pancerz, który Vince posiada, drugi ląduje na karcie naszego komandosa. I następnie po strzale Rodgunner, który strzelał, musi podejść do
zwarcia, próbując zjeść głowę naszego komandosa. Drugi Rodgunner wykona to samo, również posiada 2 białe kości z bazy, jedną ze schematu zachowań i czarną, ponieważ znajduje się, że jego cel znajduje się w zwarciu. Ok, 4 nie jest w stanie niczego skancelować poza 2. 6 to jest trafienie, ale zostaje wchłonięte obrażenia zostają wchłonięte przez pancerz. I on również musi podejść 2. Następnie w kolejce do rozwałki jest Blastwalker i on tutaj musi podejść już 5 do najbliższego celu. Wobec tego musi ich obiec, ponieważ nie ma najbliższej drogi. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj sytuacja jest bardzo niefortunna dla Vince'a i zobaczymy, co stanie się dalej, ponieważ Wunderwaffe korzysta ze swojej karty, to jest Grenadozer i on będzie atakował Twój najbliższy cel, czyli Lydię. 2 białe kości do tego i w zasięgu 2 dokłada również 3. I ponieważ jest Blast, dokładamy jeszcze 4. Dwie 4, 5, 2. Ok, co my tutaj mamy? Ok, mamy następujące wyniki. 5, 2 4, 5, 2 4 i 2. 2 nie jest w stanie zrobić nic, więc ją sobie tutaj zabierzemy. Natomiast tu mamy taką rzecz, że 4 również nic nie zrobią, ponieważ potrzebują 5. Nie ma efektu krytycznego na tej broni, ale ta 5 powoduje tak, 1 obrażenie oraz Blast, 2 obrażenie. Ponieważ posiada Pierce, obrażenia te ignorują 1 punkt pancerza, która Lydia posiada. Wobec tego finalnie na karcie Lidii lądują 2 punkty obrażeń. Przejdźmy do kolejnej fazy spawna. Reinforcement Protocol. W spawn phase rzucamy kością, żeby zobaczyć, gdzie będzie Crowbiter oraz Deathmaul. W fazie enemy boss. O kurczę, Vincie, masz lipę. Zróbmy tak, żeby było dla niego bezpieczniej. Damy tu, damy tu. Dobra, zaczniemy od rzeczy prostszych. Lydia. Lydia swoją akcją wykorzysta ostatnią amunicję w Panzerbiterze i epicko podbiegnie do niego z dash 1 i będzie go próbować zniszczyć, ponieważ ma on już tylko 3 punkty pancerza. Ma 3 punkty pancerza zniszczone, został mu 1, więc zobaczmy, co tu się stanie. Trafiamy go na 4, mamy Pierce 1, Shred, więc sam efekt krytyczny Shreda powoduje, że kasujemy mu ostatni punkt posiadany pancerza. Pierce przebija pancerz, gdyby go miał i zadajemy mu kolejne 2 obrażenia. W związku z tym nasz boss jest już bez żadnego punktu pancerza. Można w niego ładować wszystkim, co mamy. Dajemy tutaj 3. łuskę, co powoduje to, że Panzerbiter wraca wykorzystany do puli kart. Drugą akcją Lydia ponowi atak, tym razem dzierżąc już siekierę podręcznego Rodcuttera. Czy uda się epicko zakończyć finał? Ma 2 białe oraz 1 czarną. Potrzebujemy wbić mu 2 punkty obrażeń. Czy jest to wykonalne? Jak najbardziej, ale kości pokazały, że nie wolno im ufać. Pięknie. 3 nie jest w stanie niczego nam skasować. Mamy również 4, 6. Przebijamy jego wartość to hit. Kładziemy mu ostatnie 2 punkty obrażeń i boss zostaje pokonany.
Oczywiście to nie wszystko. Trzeba przetrwać do końca rundy, więc pytanie, czy Vince'owi uda się i przeżyje. Ok, zobaczmy, czy Vince'owi uda się przeżyć do końca rundy. Ma 2 punkty już obrażeń wbite, zostały mu 4 punkty życia. Nie mamy konieczności klikania konsoli, ponieważ nasz cel został pozbawiony całkowicie pancerza oraz resztek życia, więc nie ma go już na stole. Zróbmy sobie z tym porządek. Kogo tutaj możemy dziabnąć nożem, żeby łatwiej uciec? Blastwalkera spróbujemy dziabnąć nożem. Mamy jedną białą, jedną zieloną. Sprawdźmy. Pierwsza akcja. 5. Udało się. Jeszcze podbijemy ją do 6, ponieważ jest crack hit, deadly i ranę, co powoduje śmierć tego jegomościa. Został on zabity w walce wręcz. Gdybyśmy do niego strzelali, wybuchłby z efektownym blastem. W drugiej akcji Vince próbuje uciec. To jest dla niego teraz bardzo ważne. 3 kości, ponieważ ma swoją zdolność. I jest, udało się. Jest jedna trójeczka dla jednego, 4 jest dla drugiego. Możemy bezpiecznie oddalić się z punktu. I wygląda na to, że Vince przeżyje do końca tury. Wróćmy do fazy enemy. Następny, pierwszy w kolejności, przepraszam, jest Crowdbiter, więc on sobie podejdzie 1, 2, 3, bo tylko tyle może. Idźmy wyżej. Rodgunnerzy. Rodgunner pierwszy, który strzeli do Vince'a, ma 2 w bazie. Zielone, ponieważ tak mówi jego schemat zachowań, oraz czarna, bo jest w zwarciu z innym zombie. I zobaczmy, co tu się stanie. 5, 6 to są 2 trafienia, 4 nie wyłącza nic, 2 nie może się z niczym sparować. Jedno obrażenie zostaje wsiorbane przez pancerz i Vince otrzymuje jedno obrażenie. I po strzale podchodzi. Następnie kolejny Rodgunner z taką samą pulą, 2 biała, zielona i czarna za zwarcie. Zobaczmy, co tu się dzieje. 6 wyłącza 5. 3 niestety nic nie robi. Możemy sobie podejść bliżej. I teraz zobaczmy, co zrobi Deathmaul. Deathmaul może podejść 3 i zaatakować. Czy może to zrobić? Nie, więc musi powiedzieć 4. 1, 2, 3 i 4. Tym sposobem dotarliśmy do końca rundy. Nasz cel został pozbawiony życia. Wykonaliśmy główny cel misji. Zniszczyliśmy Wunderwaffe. Zakończyliśmy scenariusz zwycięstwem.